Po okresie względnej stabilizacji w tzw. epoce Gierka w pierwszej połowie lat 70. XX wieku Polska znalazła się w 1980 roku w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Brak podstawowych artykułów żywnościowych, wysokie ceny, uprzywilejowanie komunistycznej władzy budziły frustrację i apatię. Tylko nieliczni byli aktywni. W kraju zwolna rodziła się opozycja. Jednym z jej najważniejszych centrów był Gdańsk. Opozycja w Polsce rodziła się po strajkach roku 1970, a szczególnie 1976 roku. W Gdańsku działały organizacje opozycyjne takie jak Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Młodej Polski oraz związany z Komitetem Obrony Robotników Bogdan Borusewicz. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą w kraju, władza komunistyczna zdecydowała się po raz kolejny na podwyżkę cen artykułów żywnościowych. W lipcu 1980 roku przez kraj przeszła fala protestów. Strajkowali pracownicy w Mielcu, w Sanoku, w Warszawie, w Świdniku, Lublinie i w wielu innych miastach. Wiele osób, zarówno z kręgów komunistycznej władzy, jak i opozycji, zastanawiało się, co w tej sytuacji zrobią pracownicy wielkich zakładów przemysłowych, hut, kopalń, portów i stoczni, a szczególnie największej z nich, Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Wielu z nich pamiętało grudzień roku 1970 i krwawą pacyfikację ówczesnej rewolty. Stoczniowcy byli dodatkowo rozgoryczeni tym, że komunistyczna władza nie zrealizowała obietnic, nie zbudowała pomnika ofiar grudnia 70 roku. Bezpośrednią przyczyną, iskrą, od jakiej zaczął się strajk w sierpniu 80 roku, było zwolnienie z pracy wieloletniej pracownicy stoczni Anny Walentynowicz, działaczki opozycji. Koledzy postanowili jej bronić. Inicjatorem akcji był Bogdan Borusewicz. W jego koncepcji trzej młodzi stoczniowcy mieli zatrzymać zakład. Następnie miał do nich dołączyć Lech Wałęsa, który miał przejąć jego prowadzenie. Całość poprzedzić miała akcja ulotkowa prowadzona w kolejkach SKM. Sytuacja uległa jednak zmianie. Na umówione spotkanie rankiem 14 sierpnia 1980 roku przyszli tylko dwaj stoczniowcy. Jerzy Borowczak i Ludwik Prądzyński. Bogdan Felski i Lech Wałęsa spóźnili się. Borowczak i Prądzyński postanowili działać. Udali się biegiem na wyspę Ostrów, na Wydział K1, gdzie pracował Borowczak. Tam podzielili się ulotkami. Po obejściu całej stoczni strajkująca grupa udała się w stronę bramy numer 2. Część stoczniowców chciała wyjść do miasta, ale starsi spośród nich, którzy pamiętali tragiczny grudzień 70, powstrzymywali ich od tego. Nastroje złagodziło wspólne zaśpiewanie hymnu, po czym stoczniowcy udali się na wiec. Ten pierwszy wiec miał miejsce tutaj, w sąsiedztwie miejsca, w którym dzisiaj znajduje się Europejskie Centrum Solidarności. Wzięło w nim udział od kilkuset do nawet kilku tysięcy ludzi. Do inicjatorów dołączył Felski, ale nie było jeszcze Wałęsy. Sytuacja zaczynała wymykać się z rąk. Młodzi stoczniowcy zdawali sobie sprawę, że nie będą mogli pokierować protestem. Dodatkowo pojawił się również dyrektor Gniech, który po wyborze komitetu strajkowego zaprosił go na rozmowy, a reszcie zebranych kazał wracać do pracy. Wkrótce pojawił się również Lech Wałęsa. Stojąc na dachu wysokiej koparki, uznany został za członka Stoczniowego Komitetu Strajkowego i de facto lidera strajku. Niebawem do stoczni powróciła również przywieziona dyrektorskim samochodem Anna Walentynowicz. Po doprecyzowaniu żądań wszyscy udali się do sali BHP, by rozpocząć negocjacje. Stoczniowcy rozpoczęli strajk z 3 żądaniami. 2 z nich miały charakter ekonomiczny, by przekonać do protestu jak największą ilość osób. 1 solidarnościowy, przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz. Potem wywalczono zgodę na realizację innych żądań, m.in. budowę pomnika stoczniowców zabitych w czasie strajku w grudniu 1970 roku. I na tym właściwie strajk w Stoczni Gdańskiej mógłby się zakończyć. Stoczniowcy zdecydowali się jednak strajkować dalej dla poparcia pracowników innych zakładów, którzy podejmując strajk wcześniej, poparli ich żądania. Strajk przeszedł w fazę solidarnościową. W Stoczni Gdańskiej powstał międzyzakładowy komitet strajkowy, który wkrótce nie reprezentował już kilkunastu tysięcy stoczniowców, ale bez mała 800 zakładów i dziesiątki, a nawet setki tysięcy pracowników. Powstający MKS sformułował nową listę postulatów. Było ich 21. Pierwszy był wyrazem tego, o co wcześniej walczyła opozycja, popierana teraz przez dużą część polskiego społeczeństwa.
stworzenie niezależnej od komunistycznej partii i państwa organizacji społecznej. Wkrótce powstała ona jako niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, 10-milionowy ruch społeczny, który wpłynął na zmianę powojennego podziału naszego kontynentu i upadek sowieckiego komunistycznego imperium. Odmienił Europę, Polskę i Gdańsk.